Deadpool i Wolverine. Na ten film czekałem naprawdę bardzo, bardzo długo. Zresztą jak wszyscy fani oczywiście Deadpoola, Marvela i tak dalej, i tak dalej. No i dzisiaj miałem możliwość go obejrzeć i naprawdę jest bardzo, bardzo intrygująco. Ale zacznę od początku. Fabuły nie będę zdradzał, akurat nie ma potrzeby. Tylko tyle, co jest w zwiastunie. Deadpool jest poproszony przez TVA, czyli Time Variant Authorities, ażeby jak najbardziej musi pośmigać po tych światach i troszeczkę tam rzeczywiście przy okazji z Loganem pokombinować. Nie będę zdradzał więcej, bo akurat tutaj już nie potrzeba. No i tutaj się rzeczywiście dzieje. Film powstał kilka ładnych lat, bo miał już jakiś czas temu być nakręcony, ale wiadomo, że 20th Century Fox zostało zakupione przez Disneya, czyli Marvela, no i czekam, aż te wszystkie prawa się ogarną, a rzeczywiście ta bla bla bla, ta cała gadanina w związku z biurokracją zrobiona będzie. No i potem Kevin Feige dał zielone światło i lecimy, kręcimy, nie ma problemu, no ale skoro Ryan Reynolds chciał, ażeby wystąpił Hugh Jackman, no wiadomo, od pierwszej części się, zresztą widzisz tutaj pierwszą część, od pierwszej części się z Logana nawija, no to musiało oczywiście tak być. A co na to Hugh Jackman? Cytat właśnie z niego. Hugh Jackman powiedział, że naprawdę skończył grać postać Wolverina po Loganie. No to jak najbardziej widać, swoją drogą, najlepszy jak dla mnie Wolverine z całej tej trylogii. Kiedy zapytano go, dlaczego postanowił wrócić do tego filmu, powiedział po prostu chciałem to zrobić i czułem to w głębi duszy, dodając, że chciał mieć jak najlepszy czas na planie filmowym razem z Ryanem Reynoldsem. No i oczywiście dobrze wiesz, że włoska firma Castucci Mamonation musi się zgadać, więc tutaj nie trzeba było nic kombinować i no postanowiono nakręcić ten film i zrobiono. Ostatnie kilka tygodni jak najbardziej Ryan Reynolds, a w ogóle cała ta machina Deadpoolowo-Marvelowa działa bardzo prężnie, począwszy od tego, że dostajemy informacje, jak wygląda kubek na popcorn Wolverina czy tam Deadpoola. Ten się pojawi, tamta się pojawi, wszelkiego rodzaju przecieki, wszelkiego rodzaju ciekawostki, smaczki. W ogóle są dwie sceny po napisach, ale o nich powiem oczywiście już po napisach, że tak powiem. No i tutaj rzeczywiście się działo. Został również film opóźniony przez ten strajk, który mieliśmy aktorów. To w ogóle jest dla mnie jedna wielka paranoja, bo oglądając Deadpoole wcześniejsze widać było i były pokazane ujęcia, kiedy to Ryan Reynolds sam wymyśla, tak, na poczekaniu te słówka. Tutaj miał zakazane. Było powiedziane, Ryan, nie masz możliwości wymyślania tych słówek, powiedzonych i tak dalej, ponieważ jest strajk scenarzystów, a jeżeli będziesz wymyślał te wszelkiego rodzaju słówka, to będzie jakbyś pisał scenariusz, a tego rzeczywiście nie możemy zrobić. No jak dla mnie to troszeczkę słabe, bardzo słabe, ale rzeczywiście w filmie tak nie jest, bo film śmieje się z wszystkich, każdemu się dostało, naprawdę, począwszy oczywiście od Disneya, od 20th Century Fox, nawet Will Smith, pamiętasz? Tak, Will Smith też dostał kopa Avengersi, wszyscy co tylko mogli, bo wiadomo, że Deadpool się nie patyczkuje i to nie jest zawsze najmniejsza osoba, więc rzeczywiście dużo, naprawdę bardzo dużo się dzieje, aż cieszę się, że ten film miał około 2 godzin, bo naprawdę było co oglądać. Widzisz, ja dopiero mówię, ja bardzo nie lubię, inaczej nie powinienem nagrywać recenzji filmu zaraz po obejrzeniu, ponieważ mówię Ci od razu, moja ocena tego filmu jest na pewno ze względu na to, że dopiero co jestem świeżo po seansie jest +1, więc jak sobie sprawdzisz na Filmwebie moją ocenę, to możesz, dobra, to Skruk dał taką cenę, to -1 z tego co on tam dał, żeby rzeczywiście jakoś tak to rzeczywiście było zrobione oczywiście, no i tak to musiało rzeczywiście się stać. Wraca do swoich ról wiele osób, ale o tym będzie oczywiście za chwilę. Może najpierw słów kilka o Hugh Jackmanie, czyli o Wolverinie. Hugh Jackman wcielił się w Logana po raz 10. Bardzo dużo filmów. Czasami to była główna rola, tak jak tutaj, a czasami tylko po prostu epizod, jak w jednym z X-Menów. Ale te filmy to X-Men z 2000 roku, X2, X-Men Ostatni Bastion, X-Men Origins Wolverine, X-Men Pierwsza Klasa, The Wolverine, X-Men Days of the Future Past, X-Men Apocalypse, a także Logan. No i rzeczywiście tych filmów było bardzo, bardzo, bardzo dużo, więc no, to było jedno z haseł reklamowych. Mieliśmy do tej pory tam iluś Kapitanów Ameryków, mieliśmy tylu Spider-Manów, ale był do tej pory tylko jeden Wolverine i tylko oczywiście jeden Deadpool, to więc rzeczywiście tak to jest. W końcu widzimy go w tym jego klasycznym, tak jak najbardziej żółto-niebieskim, różnie to jest interpretowane, wdzianku. I to był jeden tak naprawdę z warunków, kiedy reżyser powiedział, ok, bierzemy to, nie ma problemu, robimy, kręcimy, ale Wolverine musi się pojawić w tym jego kostiumie, no bo nie ma innej możliwości. Tutaj oczywiście mam ściągę i
Hugh Jackman powiedział, no ja na to cały czas czekałem, tylko akurat tak się złożyło, bo kiedy kręcono pierwszych X-Menów, to ubrali nas w skórę, bo dopiero co był Matrix, odniósł sukces, no i takie było założenie z góry, od szefostwa, że musi, tak jak najbardziej musi to być w ten sposób, bo to będzie sukces, będzie super, będzie świetnie, będzie ekstra. No akurat w końcu się udało, pojawia się Logan w swoim kostiumie, jest oczywiście jeden smaczek, ale ci go nie powiem, bo musisz obejrzeć film i sam się, albo sama się oczywiście o tym przekonać, więc jest w porządku. W ogóle sam film, jak już mówiłem, no Deadpool nie zostawia świętości, więc scena otwierająca jest bardzo, bardzo, bardzo dobra i wiele już razy oczywiście Wade Wilson mówił, cholera jasna, jak to może być, że Logan nie żyje, a przy okazji zrobił tak genialny film. Mowa oczywiście o Loganie, o trzeciej części, więc od tego jak najbardziej postanowili zacząć i widać, że Hugh Jackman rewelacyjnie, naprawdę rewelacyjnie czuje się w roli X-Mena, tym bardziej, że no, w trakcie tej całej kampanii, gdzie tam omówili razem z Ryanem Reynoldsem, no oczywiście, że tak, my chcemy jeszcze, żeby był film, gdzie będziemy się bić z Hulkiem, albo będziemy z Hulkiem razem, jeszcze żeby był Spider-Man, ten najnowszy, Toma Hollanda, tak, możliwe rzeczywiście, że powrócą, jeżeli będzie taki pomysł, w szóstej części Avengerów, czy Avengers Secret Wars, gdzieś tam już oczywiście przewija pomysł Kevina Feige, że jak najbardziej chcemy i oczywiście z tego również się nabijają, bo jakże mogło być inaczej, ale rzeczywiście tak, no Hugh Jackman, nieraz mówię, że aktor, on nie odgrywał tej roli, on był tą rolą. Bardzo dobrym przykładem jest Marv Sin City, Mickey Rourke. Oczywiście mówię, że Mickey Rourke nie grał Marva, on był Marvem. I tak samo jest przy okazji Hugh Jackmana. On nie gra Wolverine, on nie jest Wolverinem. Wyobraźmy sobie, to niestety się stanie za czas jakiś, że w końcu Hugh Jackman powie, nie, dziękuję bardzo, ja już jestem za stary, ja już nie chcę, albo cokolwiek. Whatever. I powie, okej, no to ja odpalam, dziękuję bardzo, ja już nie będę Wolverinem. Ktoś, kto przyjdzie po nim, będzie miał naprawdę, musiał wejść w ogromne, w potężne buty, bo Hugh Jackman sprawił, że ta postać jest świetna, naprawdę ta postać jest wykreowana, to jest ikoniczna, tak samo jak myślimy Terminator, mówimy Arnold, to jest jednoznaczne, tak samo Wolverine, Logan, no to oczywiście jest Hugh Jackman, więc rola jego świetna, ale dobra, ale wracam teraz do Deadpoola. Ryan Reynolds w jednym z wywiadów kręconym w trakcie nagrywania pierwszego filmu o Wolverine, X-Men Wolverine Origins, powiedział, że kiedy przeczytał komiks, no on stwierdził, tak, jak najbardziej, ja chcę być tą postacią, no i on rzeczywiście wiele zrobił, ażeby Deadpool powstał tak, jak ma być, no bo dobrze wiemy oczywiście, że to najprawdopodobniej on, że tak powiem, wyciekł tę scenę, którą no, na YouTube, ten zwiastun krótki, który tam nakręcono za jakieś niewielkie pieniądze, po to, żeby przekonać szefostwo, że jak najbardziej można zrobić. No i okazało się tak, potem już Deadpool, resztę już znamy, oczywiście wiemy w tym momencie, jaka to jest postać. No, nie może być rzeczywiście inaczej, ale Reynolds się genialnie bawi. Naprawdę, scenarzyści, on też jest uwzględniony jako jeden z nich, więc domyślam się, że jakiś tam wkład swój miał, ale scenarzyści genialnie, idealnie wyczuli postać najemnika, naszego najemnika, bo teksty są cudowne, naprawdę to, co się dzieje, to, co on robi, jest rewelacyjnie. Również, no, my jako fani czekamy na odwieczne, świetne pojedynki, tak, no musi być pojedynek i tutaj nie zdradzę, chyba to jest oczywista oczywistość, pojedynek Wolverina z Deadpoolem, no i taki pojedynek otrzymujemy, więc rzeczywiście jest pięknie, jest mocno, oj, dzieje się tam, naprawdę dzieje, po prostu grubo, naprawdę bardzo grubo, więc rzeczywiście patrz, cały czas mówię i jestem zadowolony, więc tak, Wolverine jako Deadpool i Ryan Reynolds to też jest dla mnie już w tym momencie synonim. No on wykreował, on zrobił tę postać i jest potwierdzone, że w tym momencie, już od tego i od kolejnego filmu oczywiście, Deadpool jest i będzie częścią MCU i dopóki Deadpool będzie częścią MCU, taki jest kontrakt. Właśnie Deadpoola ma grać tylko i wyłącznie Ryan Reynolds. Kiedy Ryan Reynolds stwierdzi, ok, dziękuję bardzo, ja już przechodzę na emeryturę, wtedy ktoś inny może wstąpić i już niekoniecznie musi być Deadpool częścią MCU, może mieć swoje filmy, natomiast ten film ma kategorię R. W Irlandii, gdzie mieszkam, oznacza to, że film mogą oglądać osoby od 16 roku wzwyż. Jest to pierwszy film, błędnie tu jest akurat, jest to pierwszy film w MCU, który właśnie ma kategorię wiekową R, ale nie jest to pierwszy film Marvela.
bo wiadomo, że Marvel miał problemy finansowe wiele lat temu i posprzedawał swoje może nie tyle filmy, co postacie do różnych firm, tak? Wiadomo, Universal kupiło Hulka, 20th Century Fox kupiło X-Menów, Sony kupiło Spidermana i tak dalej, i tak dalej. W tym momencie jest to, jak już mówiłem, jest to już 11 film Marvela z kategorią wiekową. Pierwszy to oczywiście Punisher z 89 z Dolphem Lundgrenem, potem był Blade 2, oczywiście z Wesleyem Snipesem, The Punisher, tak, to jest to chyba z Thomasem Jane'em, Blade Mroczna Trójca, której oczywiście to występował Ryan Reynolds, bo któż by inaczej, Man Thing, Punisher, Strefa Wojny, Deadpool z 2016, Logan oczywiście i Deadpool 2. I to wszystko pokazuje, że filmy z kategorią R mogą dać radę. To nie jest nagle tak, że o nie, to tylko i wyłącznie pójdą stare dziadki w ogóle jakieś po to, żeby zrobić recenzję na YouTube'a. Nie, spokojnie. To się okazuje, że takie filmy mogą zrobić i tak samo jest i tym razem. Przez wiele tygodni, miesięcy wyciekało, kto się pojawi w filmie, ten będzie, ta będzie, to się będzie działo. Naprawdę tych epizodów jest całe mnóstwo. Ja nie będę mówił, kto jest. Poza jednym oczywistym. Pojawia się Stan Lee w tymże filmie, zresztą pojawiał się już w poprzednim Deadpoolu i naprawdę to, co tutaj się dzieje, to jest zatrzęsienie ziemi, no bo wiadomo, że skoro jesteśmy w TVA, czyli oni tam pracują, ogarniają te wszelkiego rodzaju linie czasowe, no więc wiadomo, że może Deadpool skakać po różnych liniach czasowych, więc możemy wziąć stąd można wziąć tego, stąd można wziąć tamtą i tak dalej, więc rzeczywiście jak tylko oglądałem, a szczególnie kiedy pojawiła się jedna postać, to jak wieśniak w kinie zacząłem bić brawo po prostu, ale akurat to jest taki sen, który sprawił, że proszę bardzo, jest super, jest cudownie, jest pięknie. Nie będę zdradzał więcej, kto się pojawi. Mówię ci, idź do kina i obejrzyj, bo rzeczywiście warto. Jest zatrzęsienie ziemi. Ogólnie tak się zastanawiałem, czy nasza Cassandra, czy nasza oczywiście antagonistka będzie dobra, będzie mocna. Wiadomo, że to jest siostra profesora Xaviera i tak dalej. Tam jest cała historia oczywiście, że ona jest tak naprawdę profesorem Xavierem, bo to pomieszanie z poplądanie. W każdym razie rzeczywiście daje radę. Naprawdę fajnie pokazuje swoją moc, pokazuje to, co tygryski lubią najbardziej. Bo wiesz, tak to jest z nowymi filmami, że my powinniśmy dostać, tak jak teraz robią requele, to, co już znamy, to, co już lubimy, co oczywiście musi być super, plus coś nowego i tak dalej. No i oczywiście powstanie z tego super świetny film, więc rzeczywiście nasza antagonistka jest genialna, jest rzeczywiście bardzo dobra. Troszeczkę miałem obawy przed tym, że oczywiście dostajemy kolejnego brytyjskiego złola, przynajmniej z brytyjskim akcentem, ale oczywiście i z tego Deadpool się musiał nabijać, no bo jakżeby inaczej, więc rzeczywiście to jest dobrze zagrana postać, to jest dobrze stworzona postać i cieszę się, bo wiesz, tak bardzo często było sprawdzanie w Marvelu, ale w Batmanie, że przez jakiś tam okres wałkowano ciągle był Joker, jakby nie było innych postaci, a tutaj się okazuje, że naprawdę mamy mnóstwo tego. Ja w tym momencie nie będę się zagłębiał, czy to jest zgodne z komiksami Deadpoola, bo nie wszystkie oczywiście czytałem i nie wszystkie, krótko mówiąc, znam, ale tak jak to jest umiejscowione, no to naprawdę jest pięknie, jest dobrze. Patrzcie, no ja mówię cały czas, jest super, ale będzie też o negatywnych stronach tegoż filmu. To oczywiście mam ściągawki, zresztą Emma Corrin, o której teraz mówię, wzorowała swoją postać Cassandry Nowy na Hansie Landa, czyli jest to postać wykreowana przez Christopha Waltza z filmu Quentina Tarantino Bękarty Wojny, a także na Willy Wonce Gina Wildera z filmu Willy Wonka i Fabryka Czekolady z 71 roku, więc połączenie bardzo dziwne, kombo po prostu niesamowite, jest odjechane całkowicie i się wcale się nie dziwię, że akurat tak postanowiono. Jak już mówiłem i to akurat widać w zwiastunie, nie wszyscy oryginalni aktorzy powrócili, nie wszyscy mogli. Vinnie Jones miał powrócić jako Juggernaut, ale stwierdził, że on nie, bo uwaga, zakładanie kostiumu było zbyt dramatyczne dla niego, więc w tejże roli pojawia się Juggernaut oczywiście, ale w tejże roli nie powrócił Vinnie Jones. Również nie powrócił na fotel reżysera David Leitch, który robił drugą część, ale po prostu nie mógł. Krótko mówiąc, w tym momencie, kiedy był kręcony Deadpool 3, on robił film The Fall Guy z Ryanem Goslingiem między innymi, no i niestety nie mógł. Tak to się zdarzyło, ale oczywiście ukłonów mnóstwo. Nie można zapominać oczywiście o
Robbie Liefeldzie, czyli o twórcy Deadpoola. Dla niego też jest ukłon, to nawet widać w zwiastunie. Jest tam właśnie szyld, kiedy idzie Deadpool i Wolverine, tam jest szyld Liefeld's Just a Fit. Jest to ukłon w stronę twórcy Deadpoola, Roba Liefelda oczywiście, który jest znany z tego, że jego prace przedstawiają nienormalne sylwetki, a zwłaszcza stopy. Więc jak będziesz oglądać, to oglądaj uważnie, bo takich smaczków w tym filmie jest mnóstwo i trzeba przyznać, że to, co się dzieje wokół Deadpoola i Wolverina, to, co może zapoczątkować, bo w tym momencie to jest lawina śnieżna, bo wiesz, ja już mówię o tym, że oni chcą, żeby był film z Hulkiem, tak? Czyli to już zakładają w tym momencie, że wystąpią w 6 Avengerach. Chcą filmy ze Spider-Manem, czyli może gdzieś tam się mogą pojawić, bo skoro teraz już Deadpool i, no wiadomo, że Wolverine tak, ale skoro Deadpool jest już w MCU, mogą się pojawić w innym filmie. Jeżeli znasz jakieś inne połączenia, to wszystko jest jak najbardziej możliwe. Były różnego rodzaju animacje o Deadpoolu, może tutaj coś wymyślę, więc w tym momencie naprawdę jest rock'n'rollowa jazda bez trzymanki, jest lawina śnieżna, kula śnieżna właściwie idzie, pędzi i wydaje mi się, po tych kilku latach suchych, przez to, co się działo ostatnimi czasu, w 2024 roku Deadpool i Wolverine to jest jedyny film Marvela, jaki dostaniemy w kinach. Koniec, nic więcej nie ma. Wiadomo, że będą seriale, będzie coś się pojawiało, ale kinowy film jest to jedyny. I koniec, kropka, dziękuję bardzo, nie ma nic. Tak się jakoś ułożyło. I tak, wydaje mi się, że po tych latach suchych Deadpool i Wolverine mogą sprawić, że Marvel MCU odżyje, że Deadpool i Wolverine to jest film, który uratuje Marvela i sprawi, że po prostu na nowo będziemy chcieli oglądać filmy komiksowe, no bo wiadomo, mieliśmy przesyt ostatnimi czasy, a też nie czarujmy się, jeżeli popatrzymy tylko i wyłącznie na Marvela, na filmy i na seriale, nie zawsze były to jakościowe produkcje, wystarczy wspomnieć The Marvels albo Sekretna Inwazja, to po prostu, cytując traperów nad Wisłą, spójrzmy story na te spory i pomówmy obatorem, bo rzeczywiście o tym się nie da mówić, bo to jest po prostu słabe, to nie jest dobre. Ale tutaj jest rewelacyjnie, jest świetnie. No, rewelacyjnie są również te osoby, jak widzisz. Są to moi wspierający, którym dziękuję bardzo, a jeżeli ty chcesz zostać wspierającą, to w opisie, także w przypiętym komentarzu będzie link, możesz sobie zobaczyć, jak to zrobić. A czy polecam ten film? No jak najbardziej polecam, oczywiście, że tak, idź, zobacz. Ja miałem tę przyjemność i okazję zobaczyć go już, jak już mówiłem, we czwartek, bo w Irlandii premiera była jeden dzień wcześniej, no, ale ta recenzja wlatuje szybko. Ale jak mówiłem wcześniej, są 2 sceny po napisach, więc o nich teraz powiem i jeżeli nie chcesz wiedzieć, co się będzie działo, no to w tym momencie czas, dziękuję bardzo, zmykasz i cię nie ma. Pierwsza scena po napisach tak naprawdę jest wyświetlana w trakcie napisów i są to są to zdjęcia, są to po prostu klipy z czasów, kiedy dla 20th Century Fox kręcono filmy o X-Menach, filmy o Marvelu. Ogólnie, nieważne czy mówimy w tym momencie o Loganie, o X-Menach, o Fantastycznej Czwórce, jednej, drugiej czy trzeciej i tak dalej. To jest właśnie to. Deadpoole oczywiście, wypowiadają się Hugh Jackman z tamtego okresu, oczywiście wypowiadają się Ryan Reynolds i tak dalej, i tak dalej. To nie wnosi nic, ale to jest taki ukłon w stronę, dziękujemy 20th Century Fox za to, co zrobiliście przez te wszystkie lata, przez to, co było nam dane zobaczyć, oglądać. To jest tylko i wyłącznie koniec, dziękuję bardzo. A drugą sceną po napisach, bo tam to oczywiście do uniwersum nic nie wnosi i tutaj uwaga, będę zdradzał pojawienie się jednej z postaci, więc jak nie chcesz wiedzieć, to w tym momencie ostrzegam. Otóż w drugiej scenie po napisach, która jest na samym końcu już jak najbardziej, w trakcie filmu, kiedy Deadpool oraz Wolverine zostają schwytani przez Cassandrę Nową, również zostaje schwytany Johnny Storm. Bo pojawia się w tym filmie Johnny Storm. No i rzeczywiście Deadpool doprowadza, że Cassandra Nowa w tym filmie obdziera ze skóry Johnny'ego Storma i on tam po prostu umiera. No i w tym momencie przez cały film tam Wolverine mówi, to ty sprawiłeś, że ona go oberwała, bo on takich rzeczy nie powiedział, co ty powiedziałeś, a ty o Cassandrze mówiłeś straszne rzeczy. Więc Deadpool wraca do TVA z tym pilotem, którego ma, klik, ciach-pach i w tym momencie mówi, ale czekaj, zaraz, przecież Johnny Storm mówił te wszystkie rzeczy. No i pokazują, oni wtedy są zamienieni w takiej klatce i tutaj nad nimi oczywiście wisi kamera. No i jest pokazane właśnie, jak Johnny Storm
te wszystkie bluzga rzeczy jak najbardziej. Koszmarnie się wypowiada o Kassandrze, więc nawet mówi, że jeżeli ona mnie nawet obedrze ze skóry, ja z tym nie mam żadnych problemów, wszystko będzie w porządku. Więc to jest druga scena po napisach. Ani jedna, ani druga tak naprawdę nie wnosi nic do uniwersum, nie sprawia, że wszystko, co tam widzieliśmy, zostanie popchnięte. O, proszę bardzo, wprowadzamy nową postać. To bardzo często było tworzone przy okazji filmów, że tak powiem, z rodziny Avengers. Tutaj oczywiście takiego czegoś nie ma, tak się akurat wydarzyło, że dziękuję bardzo, nie ma potrzeby i no, taki po prostu, wiadomo, deadpoolowe puszczenie oczka do nas i nic więcej. A tutaj na tej liście jest mnóstwo komiksowych recenzji.